Witam wszystkich ponownie na naszym kanale Velo Creation, ponownie rozmowy pod oknem. Dzisiaj gość wyjątkowy. Do tej pory miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy już jakąś historię w kolarstwie zapisali, byli u schyłku swojej zawodowej kariery lub już tą karierę zakończyli. Dzisiaj gość młody, bardzo młody. 2 dni temu skończyłeś 18 lat? Tak, dokładnie. Max Matiasik, nadzieja polskiego kolarstwa. Tak o tobie mówi wiele osób. Powiedz nam, Maksiu, jak to w ogóle się stało, że trafiłeś na rower? Skąd pochodzisz? Pochodzę z Jordanowa, a stało się to mniej więcej jakoś 4-5 lat temu na zawodach szkolnych. To były zawody w kolarstwie górskim i wtedy prezes klubu, wtedy był to organizator tych zawodów, wypatrzył mnie i zaprosił na kolejny wyścig. To był wtedy z serii Pucharów Szlaku Stolnego. No i później się to zaczęło tak, że następnie zaprosił mnie na treningi do Zawojaka. Jakoś się tak wkręciłem, spodobało mi się to. Czy te pierwsze zawody startowałeś jako zawodnik nielicencjonowany? Czy już miałeś Tak, licencję? nie, dokładnie, nielicencjonowany, tak. To był jeszcze młodzik? Czy jeszcze... To był nawet Żak. pierwszoroczny Żak. Tak. A, czyli wcześniej. Pierwszoroczny Żak, tak. No i jak to się później potoczyło? Od razu się wkręciłeś w ten klimat, bo to były zawody mountain bike, prawda? To nie Dokładnie. była szosa. MTB. To, bardzo mi się spodobało, ponieważ wcześniej trenowałem motocross, więc tak przesiąść się na rower górski w teren nie było mi tak obce. Bardzo dobrze się czułem. Podobało mi się to z jazdy w lesie. Także trenowałem w Zawojaku. No i później jeździłem na jakieś mniejsze zawody, właśnie takie jak Puchar Szlaku Stolnego. I tak to się zaczęło. A ogólnie ze sportem motocross? Kiedy, w jakim wieku zacząłeś? To praktycznie od początku, odkąd pamiętam, 5 lat jak miałem. Aha. To już wtedy się zaczęło. Z roku na rok większe motory, coraz więcej startów, treningów. Jakieś tradycje rodzinne, sportowe? Nie. Tak naprawdę to się ode mnie zaczęło. A tata mi w tym pomógł. Zresztą też sam później się wkręcił w kłady, więc też nawet czasami jeździliśmy razem na zawody. On startował na kładach, ja na motorze. Dobrze. Czy jesteś w Zawojaku, tam jesteś, trafiasz jeszcze w wieku Żaka, później młodzik. Później młodzik. Kiedy I zaczynasz odnosić takie pierwsze większe sukcesy? Wtedy w tym młodziku to już miałem takiego pierwszego trenera, bo jako Żak to jeszcze tak trenowałem sobie, kiedy chciałem po prostu, jak chciałem. No i następnie z początkiem roku Puchary Polski. No i tam już się tak zaczęło, że zacząłem od drugich miejsc. No i nawet się udało na Mistrzostwach Polski wygrać już w pierwszym roku. Młodzika. Młodzika. Czyli talent od samego początku. Też trenowałem, no ale może i miałem predyspozycję do tego. Znaczy Okej. uważam, że miałem, ale też trzeba było trenować. Jak długo byłeś w tym klubie? Do końca juniora młodszego, czy? Tak, do końca juniora młodszego, czyli to było 4 lata. 4 lata byłem w Zawojaku. W junior młodszy też duże sukcesy, bo wiem, że wygrałeś Mistrzostwa Polski zarówno w pierwszym, jak i w drugim roku. Pierwszy Tak, pewnie dokładnie. zaskoczenie, ale drugi to też nie jest taki rok, gdzie każdy, kto wygrywa w pierwszym, się musi potwierdzić. Ty to zrobiłeś. W pierwszym roku było to bardziej takie stresujące przed wyścigiem, a po wyścigu no taka radość i trochę może niedowierzenie, że tak w pierwszym roku był taki pierwszy większy sukces tak naprawdę na arenie międzynarodowej. A drugi rok to taki pewniejszy byłem na tym starcie i po prostu powtórzyłem to. Po drodze jeszcze były Mistrzostwa Europy. Jak tam wypadłeś? To w pierwszym roku juniora młodszego byłem 3, a w drugim roku 2. Czyli czołówka świata, nie tylko Polski, od samego początku. Tak, no tak Europy bardziej Mhm. można powiedzieć.
No dobra, jak to w ogóle jest możliwe, że zawodnik tak młody jak ty w pierwszym roku juniora, już nie mówię, że nawet w pierwszym roku młodzieżowca, trafia do zaplecza jednej z najlepszych drużyn, jednej z drużyn z największą historią, jeżeli chodzi o światowe kolarstwo szosowe? No przede wszystkim stało się to dzięki trenerowi Piątkowi. Postawił na to, że muszę zacząć jeździć przełaj i szosę. No i tak dokładnie zrobiliśmy, czyli jako drugoroczny junior młodszy zacząłem jeździć sezon przełajowy, a następnie zacząłem szosę łączyć z MTB. No i później tak naprawdę pojechałem w taki większy wyścig międzynarodowy w szosie, wyścig pokoju. A jak się to potoczyło, że trafiłem do Quickstepu, to trener Piątek jakby dał informację, że ma zawodnika do pana Marka Sawickiego. A to jest znany człowiek bardzo w całym świecie kolarskim. Tak, Marek Sawicki. Ja pamiętam, że w ogóle mój pierwszy rok zawodowstwa, kiedy przeszedłem, podpisałem swój pierwszy kontakt z włoską drużyną Ceramika Flaminia. Pamiętam, że jeszcze przed sezonem jakiś nieznany numer do mnie dzwonił. Okazało się, że to jest Marek, który już kilka lat wcześniej spędził w drużynie CCC. To były też takie lata świetności pierwsze, kiedy tam jeździł Paweł Tonkow i czołówka polskich zawodników i ta drużyna jechała właśnie wtedy Giro d'Italia, więc Marka znam dobrze, nawet przez rok razem mieszkaliśmy, więc mamy sporo dobrych historii do opowiedzenia, więc pewnie Marek też będzie kiedyś tutaj gościem Rozmów pod oknem. No dobra, trafiłeś do Marka i co, to Marek... Tak, i to on przekazał informację, że ma jakiegoś polskiego zawodnika i po prostu się zainteresowali. Zobaczyli badania wydolnościowe i tak się to zaczęło. Po prostu powiedzieli, że biorą mnie na kolejny rok. Nie wymagali żadnych dodatkowych testów, żebyś przyjechał, żeby Nie, sprawdzać? tak naprawdę przyjechaliśmy tylko na spotkanie do klubu, żeby takie zawsze przedsezonowe poznać drużynę, zintegrować się trochę. Tak naprawdę tylko tyle. Czy to było dla ciebie duże przeżycie? Jesteś tutaj w Polsce, w małym klubie, zawojak, nagle trafiasz w takie miejsce. Jak to pamiętasz? No tak, naprawdę pierwsze to był taki szok. Pamiętam, że byłem na wyścigu w Czechach, wciąż w kolarstwie górskim i dostałem taką wiadomość, że się do mnie klub taki odezwał. No i tak naprawdę ja jeszcze nie wiedziałem, że tą przyszłość trzeba wiązać z kolarstwem szosowym, więc tak naprawdę nie wiedziałem, co to znaczy. Dopiero przekonałem się, kiedy tam po tym sezonie na to spotkanie, kiedy się spotkałem z nimi. Także no, był trochę taki szok, dreszczyk emocji na pewno, a później tak naprawdę no wiele radości, jak poznałem tych ludzi w teamie. Czy jest duża różnica pomiędzy, nie wiem, oczywiście tam jeżeli chodzi o zaplecze drużyny na pewno tak, ale jeżeli chodzi o to, jak trenowałeś tutaj w Polsce, jak trenujesz teraz, jak to wszystko jest zaplanowane, jak to jest zorganizowane logistycznie? Dużo się zmieniło, bardzo dużo. Sam trener belgijski ma jakąś właśnie szkołę tam swoją na zachodzie, także troszeczkę więcej się trenuje. Znaczy w porównaniu, może nie miałem doświadczenia tak w szosie, bo tak naprawdę dopiero przed tym jak dołączyłem, może pół roku trenowałem na szosie, więc zacząłem więcej jeździć na pewno. Z organizacją, no to byłem zaskoczony w ogóle, jakie tam są warunki, bo tak naprawdę jesteśmy traktowani jak World Tour tak naprawdę. Więc tak. No ale tutaj ja też mam trochę informacji o Maxie, między innymi od Jarka Dymka, który też tutaj był naszym gościem, że ty rzeczywiście, szczególnie też twoi rodzice bardzo cię wspierają i jakby już będąc młodzikiem, juniorem młodszym, na własną rękę bardzo dużą uwagę przykładałeś do tego, jak przygotować siebie, jak przygotować swój sprzęt, korzystałeś właśnie z różnych opcji bike fittingu, czyli
No ja jak pamiętam swoje pierwsze lata młodzika, jak jeździliśmy, na czym jeździliśmy, w jaki sposób, to bardziej było tak, że ustawiałeś zawodnika do roweru, a nie rower do zawodnika. I wiesz, mimo tego, że udało się osiągać jakby znaczące sukcesy, bo ja też w juniorze młodszym wygrałem po raz pierwszy Mistrzostwo Polski, właśnie Olimpiadę Młodzieży, ale to w ogóle była z zawodowcem czy z takim podejściem naukowym do sportu nie miało w ogóle nic wspólnego. No, jakby mimo, że w mojej rodzinie nikt nie miał nic wspólnego z kolarstwem, to tata zawsze szukał jak najlepszych warunków. Pierwszy rower w MTB, który mi kupił, no to już był dosyć dobra maszyna. Mhm. No i następnie szukał jak najlepszych rozwiązań. Właśnie tak jak trafiliśmy na najlepszego trenera w Polsce, to właśnie dzięki mojemu tacie. Więc miałem bardzo dobre zaplecze już od początku. Mi tylko zostało dobrze pracować, dawać z siebie 100%. No i przy połączeniu właśnie mojej pracy i mojego taty, mojej rodziny, jestem tutaj właśnie, teraz mogę tutaj być. Odnosiłeś wielkie sukcesy w kolarstwie górskim. Czy dużo kosztowało cię takiego, no nie wiem, jak to powiedzieć, czy to było łatwe przejście dla ciebie, zrezygnowanie z czegoś, w czym jesteś świetny, jakby pójście w stronę kolarstwa, którego do końca nie znasz i jakby ta zmiana była dla ciebie łatwa? To się działo tak stopniowo, ponieważ pierwszy sezon to był taki pół na pół z kolarstwem górskim, także nie zrezygnowałem tego tak w 100%. Mhm. A nawet podobało mi się, jak parę wyścigów tam na szosie wygrałem. Także może przez to, że działo się tak to stopniowo, nie brakowało mi jakby właśnie tego, że troszeczkę się oddałem od tej dyscypliny, w której zacząłem, przechodząc na szosę. No a później jak tam trafiłem do tego teamu, jak zobaczyłem tak naprawdę, jak to wszystko wygląda, Mhm. to zaczęło mnie to naprawdę mocno ciągnąć i zacząłem tak zapominać o tym kolarstwie górskim i to, co mamy w Polsce. Ja ci powiem z własnego doświadczenia, bo ja też zaczynałem na MTB jako młodzik, czy jeszcze przed zapisaniem się do klubu, to u mnie to trwało jakieś 3 dni. Jeździłem na MTB, w sumie zapisałem się do Krakusa Sfoszowice tylko dlatego, że w Krakowie wtedy mieliśmy jedną drużynę, a była to drużyna RMF Coca-Cola, która była topem, jeżeli chodzi o polskie kolarstwo. Wtedy tam jeździła Ania Szafraniec, zdobywała tytuły mistrzyni świata juniorek i to było niemożliwe, żeby tam się dostać jako początkujący zawodnik, więc tylko po to, żeby mieć licencję, zapisałem się do Krakusa Sfoszowice. Chciałem dalej się ścigać na MTB, ale jak tam trafiłem, dostałem rower szosowy, przejechałem się na nim 2 razy, to powiedziałem, rezygnuję z kolarstwa i chcę iść szosę, bo jakby od razu zakochałem się w szosie. No myślę, że jak zawodnik patrzy się tak z perspektywą na przyszłość i widzi właśnie, gdzie ta perspektywa jest, czy w tej dyscyplinie, czy w tej, to potrafi to szybko wybrać, podjąć tą właściwą decyzję. Także mi też nie zajęło to jakoś dużo czasu. Czyli mimo swojego młodego wieku upatrujesz w sporcie swojej przyszłości i chcesz, żeby kolarstwo stało się twoją pracą i chcesz z tego żyć, tak? Tak, dokładnie. No tak naprawdę zdałem sobie z tego sprawę tak właśnie pod koniec drugorocznego juniora młodszego. Mhm. Wtedy się tak zacząłem zagłębiać w kolarstwo i już wiedziałem, co chcę robić w życiu tak naprawdę. No i teraz tak podążam za marzeniami. No, chyba jesteś na najlepszej drodze i w jednym z najlepszych miejsc, moim zdaniem, żeby za tymi marzeniami właśnie dalej podążać. Opowiedz nam trochę właśnie o tym zeszłorocznym sezonie. Jak to wszystko się potoczyło, wyścigi, które najbardziej zapamiętałeś, sytuacje, jak wygląda w ogóle skład twojej drużyny, twoi ulubieni koledzy, osoby zarządzające teamem. Początek roku to była taka wielka niewiadoma tak naprawdę, bo wszyscy się zebraliśmy z różnych krajów. Nikt nikogo nie znał, zarówno my, zawodnicy, jak menadżerowie, dyrektorzy sportowi, trenerowie. Także po pierwszym zgrupowaniu
przed sezonem w Hiszpanii zrobiliśmy testy i na podstawie tych testów jakby dokonali wyboru, kto gdzie startuje i kto jako pierwszy. Także ja już miałem możliwość na pierwszy wyścig w sezonie pojechać. No i tam już zobaczyłem takie prawdziwe kolarstwo szosowe. No działo się bardzo dużo. Było bardzo ciężko, ale też mnie to nakręciło na kolejne starty, żeby ten wynik poprawić, być coraz lepszym. No i pierwszy taki start w sumie, co mogę go zapamiętać naprawdę na długo, to był we Francji. Oczywiście UCI, tam właśnie wygrałem jazdę na czas. A na kolejne wyścigi, no to chyba cięcie. Co pamiętasz z sezonu? Wyścigi, twój skład twojej drużyny, najlepsi kumple, jak jeżeli chodzi o szefostwo, kogo najbardziej lubisz, jak w ogóle, jak to wygląda tam tak z bliska? I po tym pierwszym wyścigu, po tej wygranie, scout mojej drużyny naprawdę mnie docenił, pochwalił. To dało mi takiego kopa do dalszej pracy. Kolejne wyścigi w późniejszej części sezonu to były też już górskie etapówki, gdzie jechaliśmy ze składem bardziej takich górali. No i tak się ten sezon tak naprawdę toczył pod kątem uczenia. Nie miałem jakiegoś takiego konkretnego celu, żeby coś osiągnąć, tylko po prostu, żeby się jeździć, uczyć się. Więc z tych wyścigów naprawdę sporo przejechałem i się dosyć dużo nabrałem doświadczenia też. Twoja drużyna wybrała kalendarz na podstawie też badań, które zrobili. Łączą ciebie bardziej z wyścigami etapowymi, klasykami, czasówkami i ty sam, jak siebie postrzegasz jako już dojrzałego zawodnika, w którą stronę chciałbyś pójść? Jaka specjalizacja? No widzę, że jak na razie jeszcze teraz drugoroczny junior, to lubię takie ciężkie klasyki w Belgii na przykład, pagórkowate czy po bruku. Na czas też, gdy jest dłuższa czasówka, też lubię jechać, ale przede wszystkim jednak etapówki po górach. Na przykład tak jak mamy we Francji jakieś tam, to bardzo mi to pasuje. Więc myślę, że pod kątem przyszłościowym no góral, mimo wszystko góral, mieszkam w górach. Wagę też mam taką dobrą w góry. Ile ważysz, ile masz wzrostu? 64 i 1,80 m. No to rzeczywiście. Tak, ale też no, z tą wagą jeszcze na takich cięższych klasykach pojadę. Także łączę, jak czasem jest klasyk, to jedziemy z grupą sprinterów, ale też się tam znajduję, a w góry no to z góralami. Myślisz, że jakby to twoje zaplecze z młodych lat związane właśnie ze startami w kolarstwie górskim, z motocrossem, w który się bawiłeś, daje ci jakąś przewagę, jeżeli chodzi o technikę pokonywania szczególnie jakichś technicznych odcinków i tras? Technikę na zjazdach na pewno, czy właśnie tak jak w Belgii na bruku, to mi dużo daje, ale przede wszystkim myślę, że to mnie tak ukształtowało pod kątem tego, że przede wszystkim charakter, tak, że jak jest coś ciężko pod górę, nie poddaję się, tylko jakby walczę z tym. Albo jak są jakieś gorsze chwile, jakieś kraksy czy coś, to tak samo właśnie szybko o tym zapominam, wyciągam lekcje, no i idę dalej. To mnie na pewno dużo nauczył motocross z dzieciństwa. Czy ja w ogóle uważam, że Max ma bardzo dobry charakter. Nie znamy się długo, mieliśmy w tym roku dopiero po raz pierwszy się spotkać face to face podczas mojego krótkiego pobytu właśnie w okolicach Alpe Altei, gdzie Max był na swoim pierwszym zgrupowaniu w tym roku, czy drugim to już było? No to był drugi już w sumie. Drugi wyjazd.
No i rzeczywiście jest mega energicznym gościem, który wie po co idzie tam bardzo konsekwentnie, więc myślę, że to są takie cechy charakteru, które na pewno w przyszłości będą ci bardzo pomagać. Powiedz mi coś, bo jakby pierwsze też drużyny, niezawodowe, ale prawie takie zaplecza, to są też pierwsze sportowe przyjaźnie. Czy masz już jakichś takich kolegów, z którymi bardzo dobrze ci się żyje, z którymi jesteś blisko? Jak w ogóle atmosfera w waszym teamie? Tak, tak naprawdę teraz jest drugi rok, a już z kolegami się tak naprawdę dobrze zapoznaliśmy, że na przykład też umawiamy się na zgrupowania czy na jakieś treningi. Także wiele kolegów poznałem z różnych krajów, wielu ludzi tak naprawdę. Nie tylko zawodników, ale także właśnie menadżerów, skautów z całego świata. Tak. Dobra, powiedz mi jeszcze ten sezon. Zaczęliście już przygotowania, czy masz już kalendarz? Jakie masz plany na ten rok? W co celujesz? Kalendarz mamy, jak najbardziej Tak naprawdę zwróciłem się niedawno z grupowania, na którym też mieliśmy testy, a następnie został nam przydzielony kalendarz. Także mogę powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony ze swojego kalendarza, a pierwszym wyścigiem będzie klasyk w Belgii już za tydzień, a następnie tak myślę, że pierwszy cel to Paris-Roubaix w kwietniu, ale tak naprawdę celuję na te górskie wyścigi, czyli dopiero tam gdzieś w połowie sezonu. No i chciałbym też zostawić coś na Mistrzostwa Świata pod koniec sezonu. Ale myślę, że będę walczył jak najwięcej się da, nawet na tych łatwiejszych wyścigach w Belgii na początku sezonu. Po prostu chcę ten ostatni rok juniora wykorzystać jak najwięcej się da. Wykorzystać te zebrane doświadczenia z zeszłego roku. Nie popełniać tych samych błędów, tylko właśnie no. Idź do przodu. Do przodu. Powiedz mi, też jest taki ciekawy temat. Jak sobie radzisz ze szkołą? Bo tak jak mówisz, już teraz w wieku juniora bardzo dużo czasu spędzasz poza domem, na wyjazdach, za granicą, trenujesz, jesteś sfokusowany full na sporcie. Chcesz iść w tym kierunku? Czy szkoła jest dla ciebie ważna? No jak najbardziej jakiś tam stopień wykształcenia chcę mieć. Bo nie, wiadomo, że kolarstwo nie jest na całe życie, tylko do jakiegoś wieku. No także jak się jakieś zdarzą kontuzje czasami, wiadomo, lepiej o tym nie myśleć, no ale odpukać, ale życie jest różne. Także chodzę do szkoły, uczę się aktualnie w technikum stolarskim. Chcę to skończyć, następnie napisać maturę, a później to już raczej 100% tak na kolarstwie. Dobrze powiedziałem, czy nie? Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Myślę jeszcze o czym z tobą porozmawiać. Jak zaczynałeś w ogóle swoją karierę, nie wiem, masz jakieś wzorce twoi, jakieś idoli, na których się wzorowałeś? No tak, jak najbardziej. Jak każdy młody sportowiec, zawsze jakiegoś tam idola się ma. Ja pierwszy miałem z kolarstwa górskiego oczywiście, bo w tym kierunku zacząłem. Także to był Nino Schurter, który wygrywał praktycznie zawsze. Był na najwyższym poziomie światowym. To był taki pierwszy idol, którego naśladowałem i dzięki niemu tak mierzyłem, na które wyścigi chcę być, które chcę pojechać. Czyli od razu wiedziałem, po co trenuję, że chcę pojechać na Puchar Świata, czy na Mistrzostwa Świata. Może nie do końca wszystko się udało, bo dosyć szybko zmieniłem dyscyplinę, można powiedzieć w samą porę. Czyli kiedy na szosę przeszedłem, no to już oczywiście miałem idolów z kolarstwa szosowego, takich jak
No wiadomo, Pogačar jak wszystkich zresztą. Ale także jak dla mnie Van der Poel czy Pidcock z tej racji, że oni potrafią pojechać w kolarstwie górskim, przełajowym i szosowym. Mhm. Więc to tak też sobie cenię, gdy zawodnik potrafi w kilku na przykład dyscyplinach się odnaleźć, nie tylko w jednej. To podziwiam bardzo. Więc z tej racji też oni są takimi moimi idolami. Co daje ci sport w ogóle? Co jest dla ciebie najważniejsze w sporcie? Kurczę, dzięki sportu świetnie się czuję. Na co dzień akurat mówiąc o mojej dyscyplinie, gdy jadę na rower, to jest taka odskocznia, jestem tylko ja, rower i prędkość. I no mega mi się to podoba, gdy mogę rano wyjść na rower, zmęczyć się nawet na interwałach, Mhm. później przyjechać do domu, zjeść obiad, inaczej smakuje. Mogę zjeść Znam naprawdę dużo, a to bardzo lubię. No i następnie regeneracja, lepiej się śpi. Także no, to jest taki mój sposób na życie, w którym nie wyobrażam sobie zaprzestać jakby to robić. No, kocham właśnie to, co robię. Jestem bardzo wdzięczny właśnie, że mogę to robić. Czy to chyba się da wyczuć jakby w twoich wypowiedziach, że rzeczywiście jest to twoja pasja i że chcesz iść w tym kierunku. Jesteś bardzo młodym zawodnikiem, który już odniósł sporo wartościowych sukcesów, który jest w zapleczu jednej z najlepszych drużyn. Powiedz mi, czy jeszcze jesteś jakby też okrzykiwany jedną z największych nadziei, jeżeli chodzi o polskie kolarstwo. Czy to jest dla ciebie ciężar, czy to jest bardziej dla ciebie motywacja? Myślę, że nawet ani jedno, ani drugie tak naprawdę. Oczywiście biorę sobie jakieś tam pochwały tam do serca, ale generalnie tak można powiedzieć, nie czytam żadnych komentarzy na Facebooku pod jakimiś tam postami, które na przykład dotyczą mnie czasami. Albo jak ktoś coś mówi w Polsce, czy chociaż za granicą bardziej to biorę sobie do siebie. Mhm. Ale co, był już jakiś pierwszy hejt? Nie, mówię o takich właśnie na przykład, że jak wspominałeś No jakieś tam nadzieje czy coś. Mhm. Bo wiem, że na przykład dla niektórych może to być stresujące. A ja po prostu tak mówią sobie i tyle, a ja robię po prostu swoje i wiem, co chcę sobie osiągnąć i tyle. Co chcesz osiągnąć? Jakie są twoje najskrytsze marzenia, jeżeli chodzi o kolarstwo? No przede wszystkim stałem się na największych wyścigach świata, czyli Tour de France. No, czyli oczywiście już w World Tourze. Czyli pierwszy przystanek to World Tour, drużyna World Tourowa. Następnie przejechać Tour de France. No to myślę, że to takie największe marzenie i taki punkt, który chciałbym odhaczyć. Jesteś chyba blisko, bo też z tego co wiem, to mimo tego, że jesteś jeszcze drugorocznym juniorem, to już masz podpisaną umowę z Development Team, czyli jakby Tak. to przejście i ten kolejny krok masz już zagwarantowany. To na pewno daje ci dużo spokoju, jeżeli chodzi o przejechanie jak najlepszego sezonu aktualnego. Tak, no, spokoju i motywacji. To, że właśnie podpisałem już na kolejne 2 lata, to jest taka jakby kolejna rzecz, przez którą inaczej się patrzę już. Widzę, że to jakby już byłem w stanie zrobić, więc teraz jakby lecę po kolejne, czyli ten sezon chcę, żeby jak najlepiej poszedł. No i później pokazać się dobrze w Devo i tak naprawdę powtórzyć tą drogę z juniora do Devo, tylko że z Devo do World Touru. Mhm. I myślę, że jestem na dobrej drodze i
i będę robić to, co robiłem do tej pory i myślę, że będzie dobrze. Poza kolarstwem, jakie masz pasje w życiu? Poza Co lubisz kolarstwem, robić? no przede wszystkim ten motocross jeszcze w off-seasonie. A tak to, no to wszelakie sporty tak naprawdę. Czyli sport, głównie sport. Sport. Nie masz jakiejś zajawki, że nie wiem, lubisz strzelać z łuku. Nie, głównie tak naprawdę sport. Tak. No dobrze, Maksiu, będziemy się pewnie zbliżać ku końcowi tej rozmowy. Ja mam nadzieję, że jeszcze zapiszesz wiele kart polskiego kolarstwa i że za jakiś czas spotkamy się tu i będziesz nam mógł opowiedzieć o swoich doświadczeniach na tych największych imprezach. Najpierw jeszcze w tych kategoriach juniorskich czy młodzieżowych, Mistrzostwa Świata i tak dalej, a później rzeczywiście ja Ci bardzo życzę, żebyś stanął na starcie najpierw tych największych wyścigów, a najlepiej jakbyś później mógł powalczyć na tych wyścigach o etapowe zwycięstwa, a jak się da, to nawet o zwycięstwa w klasyfikacji generalnej. Dziękuję Ci, że dzisiaj odwiedziłeś nas, że byłeś naszym gościem. No i nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać za Ciebie kciuki i życzyć Ci powodzenia. Dziękuję bardzo. Również dziękuję za zaproszenie. Miło mi było, że mogłem tutaj być gościem tej rozmowy. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłości. Może na tej rozmowie, a jeszcze może gdzie indziej. Tak jest. Proszę Państwa, zapamiętajcie to imię, nazwisko Max Matiasik. To naprawdę jest chłopak, który bardzo dobrze rokuje. Mam nadzieję, że jeszcze dużo o tym kolarzu usłyszymy. Ja serdecznie Wam dziękuję za obserwowanie i oglądanie naszego dzisiejszego vloga. Jeżeli macie jakieś pytania do Maxa, też możecie wpisać w komentarzach. Mimo tego, że ich nie czyta, to ja go zmotywuję, żeby przeczytał i na nie odpowiedział. Jeszcze raz dziękuję za dzisiaj i zapraszam do oglądania nas. Cześć.